Cześć, witajcie. Gdzie jesień, to już takie nieubłagalne, słuchajcie, zaczątki jesieni. Liście na dyni zaczynają żółknąć, brązowieć, suszyć się. Także w mojej cukinii już wszedł mączlik. Pomidorki do zbierania są z tyłu, tam zobaczycie malinki. Może nie są jakieś duże, ale zawsze jakaś część jest na to, żeby sobie zrobić sok lub dodać do deseru. I dzisiaj w moim ogródku będzie takich kilka rzeczy porządkowych. Najpierw pójdziemy do szklarni pozbierać pomidory i mam taką chęć wypróbowania nowego przepisu na taki sos pomidorowy. Pomidory piecze się, także będę sobie je piekła dzisiaj. Poobcinam liście zarażone przez mączlika i je odłożę do spalenia. I pokażę Wam dynię. Dostałam od mamy nasione dyni, ale tak jak Wam we wcześniejszym filmie pokazywałam, to nie jest dynia, to jest cukinia i piękna żółta cukinia mi urosła. Siane były w lipcu, o ile dobrze pamiętam, słuchajcie, no i wyrosły, także to mnie też bardzo cieszy. I zajrzę do tych moich starych, czy cokolwiek tu jeszcze jest. Jeżeli nie, to też uporządkuję tą grządkę dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. Nie mogę Was zaprosić do szklarni, bo ona jest bardzo malutka, ale jest tutaj ogrom pomidorów, które muszę zebrać i przygotować do pieczenia. Tutaj zaczęłam od pomidorków takich tych z pierwszego krzaka, nie znam odmiany i one są takie zielonkawe i one są cały czas zielonkawe i robią się mięciutkie jak dojrzeją, bardzo smaczne są. No i tutaj tak, odmiana Gigamonto daje mi takie owoce. Tu jest ich troszkę więcej, aczkolwiek no duże nie są. Obcinam. Staram się obcinać z ogonkiem, bo słyszałam, że jak zostawia się tą szypułkę, to one dłużej zachowują świeżość, a ja je teraz obcinam rano, póki one nie nabrały takiej ciepłoty jeszcze, słuchajcie, żeby potem było mi lepiej je przetworzyć i odstawię je do domu w chłodniejsze miejsce, żeby zachowały ten wigor taki. A że muszę też tutaj uporządkować, bo niektóre krzaki już są puste, dlatego sobie to poobrywam. Pierwsza miska gotowa, muszę iść po drugą miskę. Idziemy. No i druga miska. Zobaczmy, to takie najbardziej dojrzałe. American Blue. Jak to mój kolega się śmieje zawsze za mojego akcentu, to jest tak właśnie American Blue, który miał być prawie czarny, ale nie jest czarny. Ciężko też zobaczyć, kiedy dojrzewa. Zrobi się, jeden wpadł od razu do miski, taki czerwonawy, także jest już dojrzały. Tu mam odmianę, której nazwy nie znam. Takie żółciusieńkie pomidorki i one mają takie różowe prześwity. Bardzo smaczne też. Widzicie, już pełno liści jest, muszę je też poobcinać. No i niedobory już potasu pokazują się na liściach, takie przebarwienia żółtawe. No ale to i tak końcówka już sezonu. Ten jest przepiękny, taki pomarańczowy, jest bardzo smaczny. Nie znam odmiany, bo to było z miksu dodanego do nasion. Jeżeli ktoś z Was rozpoznaje tą odmianę, dajcie mi znać proszę w komentarzu, bo na pewno chciałabym zostawić parę nasionek, bo mi smakuje i podoba mi się kolor. Także tyle na dzisiaj tutaj w szklarni ze zbiorów. Nic więcej nie widzę. No i przyjdę tu za chwileczkę posprzątać. Ale najpierw zbiory. Kolejny zbiór to jest groszek. Miałam tutaj wolne miejsce. Nie pamiętam dokładnie co tu. Tu rósł czosnek, który nie bardzo mi wyszedł. I posiałam taką resztkę, miałam nasion groszku. I ten groszek troszeczkę mi go urosło. Nie wszystkie, słuchajcie, nasiona wzeszły, ale te, co wzeszły, zobaczcie, mam kilka strąków groszku, które będą się idealnie nadawały do obiadu. I już raczej więcej z tego nie będzie, dlatego od razu wyrwę, uporządkuję to. Malwa jakaś się rozsiała przy okazji porządkowania
Później już rabaty z kwiatami, ja ją po prostu dosadzę, bo jest piękna sadzonka. Także fajnie będzie rosła. Ok, dobrze, także mamy groszek. Idziemy teraz po cukinię. To zostawię sobie, a tu mi ziemi naleciało. Miały być dynie, ale tak jak mówiłam, dwie z roślinek. Jedna mi padła, bo ją niestety troszeczkę za bardzo wyszarpałam. Ślimak niestety też jest twój. W lipcu siane nasiona i jest żółta cukinia. I tam jeszcze jedna jest taka bulwiasta. Nie wiem dlaczego bulwiasta. Podlewałam ją, bo były susze w Anglii. Muszę się tu jakoś dostać, nie rozdeptując niczego po drodze. Ale tu jest jeszcze jedna. I jeszcze jedna rośnie. Wykręcam. Z tej strony rośnie mi dynia, ale w tą dynię wdał się już mączlik. Postaram się jakoś ją uratować, odcinając te najbardziej zarażone liście. I tutaj powycinam liście, te najbardziej zaatakowane przez mączlika. I niektórzy polecają oprysk z mleka, niektórzy z wody oczyszczonej. Spróbuję, pokażę Wam z bliska, jak wyglądają liście zaatakowane przez mączlika. Staram się takich liści nie wkładać do kompostownika, bo ja mam taki mały kompostownik i praktycznie, pokażę Wam w innym filmie, ja wykorzystuję nawet nieprzekompostowany materiał z racji tego, że tam tego miejsca nie ma, dlatego to, co jest zarażone, idzie do spalenia. I zobaczmy, co w starej grządce słychać. W starej grządce słychać to, że mam jednego kabaczka i on jakiś taki krzywy urósł, ale już go ścinam, słuchajcie, żeby mi tutaj nic nie weszło, żadne licho. Poza tym uratowała się jakaś taka roślinka mała, ale dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest cukinia, czy to jest dynia. Tu jeszcze jakaś cukinia malutka urosła, ale to niech zostanie, jeszcze urośnie. I tu co mamy? Tu mamy patisony do zebrania, także trzeba obciąć. Patison ze ślimakiem. A idź ty, dziadu jeden, ty. Takie piękne 3 patisony będą dobre na to, żeby zrobić je w occie. No i teraz mój maliniak. Malinki nie są jakieś... Oj! Pająk. I to całkiem spory. Oj, do widzenia. I one się rozwalają, ale to może wynikać też z tego, że jest sucho, słuchajcie, tutaj ja podlewałam je ile mogłam, ale one się po prostu rozpadają w rękach, także jedyną metodą na zbieranie tych malin to jest po prostu podłożenie miski i zrzucanie bezpośrednio do miski tych malin. Mnóstwo malin jest też uschniętych, z których już raczej nic nie będzie. O, i kolejny pająk, w sumie nawet 2. Muszę poczekać, aż one sobie przejdą. Atakują się. Ajajajajaj. Pająki. Nie ma tutaj walki. Teraz sio mi stąd. Dobra, jednego oddzieliłam. Oddzieliłam pająki. Chodź na liście. Nie udawaj, że umarłeś. Moje maliny nie są niczym pryskane, w związku z tym znajduje się na nich ogrom różnych żyjątek. I muszę je tak właśnie w takiej dosyć płaskiej misce trzymać, żeby one zdążyły wyjść przed obróbką. Moje winogronka zaczynają dojrzewać, także niedługo będą. Takie piękne się przebarwiają. A tutaj z kolei mam, słuchajcie, takie już resztki kalarepki i wątpię, żeby ona większa urosła. Boję się też, żeby już nie zdrętwiała za bardzo. Także wszystką kalarepkę dzisiaj zbiorę i obgotuję tak lekko i zamrożę. Będzie dodatkiem do jakichś zapiekanek warzywnych. O ile, tak jak powiedziałam, nie jest zbyt zdrewniała. Mam nadzieję, że jakieś się z tego uratuje.
Nawet takie malutkie biorę, słuchajcie. Zobaczę, nawet jak będzie kawałeczek do zjedzenia, to po to właśnie uprawiamy, żeby mieć. Tu się też dynia wspina i coś zaczyna rosnąć i znowu zaczęło padać. Muszę iść do domu. Ale tak, a to co zebrałam, słuchajcie, dzisiaj jadę do sklepu, kupię poplon i będzie posiany już poplon. Już nic więcej nie będę wysadzała w tym roku. To pójdzie zaraz na kompostownik. No i tak z moich dzisiejszych plonów, słuchajcie, obmyte i zebrane. Także mam do przerobienia cukinie, kabaczka, patisony, pomidorki, maliny. Tutaj w tej miseczce znajduje się kalarepka, którą udało mi się uratować, groszek do obiadu, a tutaj przygotowałam taki sos pomidorowy do pieczenia. Spróbujemy. Włożyłam ząbek czosnku przekrojony na pół, posolony, bazylię, wszystkie moje zioła, pomidory poprzekrajane, polane oliwą i dodana jest sól. Później dosmakuję do smaku, jak już się to upiecze. Także z dzisiejszych plonów jestem bardzo zadowolona i tak jak Wam zawsze mówiłam, ja mam 5 grządek w ogrodzie tutaj i 1 grządkę z tyłu na ogrodzie, plus grządka ziołowa w tym roku. Plonów aż tak dużo nie ma, ale zawsze coś. Także no, ja jestem zadowolona. Powiedzcie mi, czy też jakie macie ogródki małe, duże, jak plony w tym roku i co w tym momencie robicie ze swoimi plonami. A tutaj, moi drodzy, jak pieką mi się pomidorki, to przyszłam, odsłoniłam tą grządkę, którą wysiewałam w sierpniu. Film co wysiewać w sierpniu już jest na moim kanale. I tak, mam tutaj ternip, który ładnie rośnie, ale widzę, że niektóre listki są poobgryzane przez ślimaki, dlatego zastosuję tutaj niebieskie granulki. Tutaj wyrosło mi coś, co przypomina mi mizunę, tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś rozpoznaje, czy to jest mizuna, dajcie znać, bo nie wiem, czy wyrywać, czy zostawić i konsumować. Teraz tutaj w tym rządku mam posiany rhubarb czart, czyli nalistki do sałatki, a tutaj dalej są buraczki, wysiewane buraczki. Ostatnio miałam taką resztkę nasion i powiedziałam, spróbuję, zobaczę, nawet do sałatek będą ok. Następnie, tutaj to jest koperek, pomiędzy koperkiem jest resztka też czerwonej kalarepki, także rośnie, też podżerana jest, więc muszę wysypać. I na końcu, tutaj jest sałata i kilka rzodkiewek. Także to jest w tej grządce, gdzie mam wspornik na moją dynię. Dynia też się pokazała i na ziemi też jest kilka. Nie jestem zadowolona tylko z tego szpinaku. Może mu tu jest za ciasno ze wszystkimi innymi, ale ten szpinak malabarski rośnie bardzo powoli i już zaczynał kwitnąć, także zostawię sobie może nawet na nasiona i będzie ok. Także dynia tutaj jest, grządka też ładnie tutaj rośnie, ale jest przykryta, bo owadów jest zbyt dużo teraz. Jedyny problem, jaki znalazłam, to taki, że w ostatniej fazie po prostu rozsypałam tutaj koperek, a cała grządka zarasła mi lebiodą. I jest ona tak delikatna, wymieszana, że tylko wyrwałam tak tyle, co mogłam, a przy tych roślinkach takich malutkich jeszcze zostawiłam. Niech sobie to jeszcze chwilkę podrośnie parę dni i może wtedy uda mi się to bardziej oczyścić, ale i tak myślę, że dzisiaj jest 26 sierpień, mam nadzieję, że coś urośnie. No na pewno rzepy troszkę tego ternip urośnie. Wyrwałam też już trochę cukinii, tam jest razem z pomidorkami. I jest sygnał z mojego piekarnika, pomidory się już upiekły, zobaczymy jak wyglądają. Wyrwałam, bo już nie było kwiatów na niej, więc szkoda, żeby cokolwiek tutaj zasłaniały. Dynie te ozdobne to są wszędzie, słuchajcie, one się rozprzestrzeniły gdzie mogły. Tu już zaatakowane jest mączlikiem, usychają. Jeszcze kilka patisonów do zbioru będzie, a to taki dzikusek pomidorek i jest najpyszniejszym pomidorem w ogrodzie, słuchajcie. Koktajlowy taki, ale taki kwaskowaty, przepyszny jest. Właśnie same. Dobre.
W szklarni z kolei też poobrywałam większość liści i gałęzi. Usunęłam chyba 3 albo 4 krzaki, których już nie mają pomidorów. No i teraz niech dojrzewają, całą ta reszta niech dojrzewa tutaj. A jak Wam wcześniej wspominałam w jakimś filmie, to papryka w tym roku się nie popisała. Po jednym na krzaku, taka byle jaka, nie ma miąższu, jest taka dosyć cienka ścianka. Ten pomidorek pięknie rośnie, American Blue. Jest tego sporo. No i tak, tyle. A jeszcze fasolkę Wam pokażę na sucho stronki. Rozmawiałam z moją mamą i mówię, taka jedna paczka to raczej chyba mi dużo tych nasion nie da. No ale nic. Coś tu rośnie, jakoś to widać. Niech się zawijają. O, także w buraczki weszła też już zaraza i mączlik. I miniarki wgryzają się w liście. Nie wiem, czy mi tu jakieś zostały. Starałam się je obrywać, ale szamią liście, także raczej już też z tego nic nie będzie. Na razie zostawiam, bo muszę kupić poplon. No i czekam na skorzonerę. Skorżonera powinna być we wrześniu gotowa, także jeszcze trochę, ale nie wiem, czy tylko są takie ładne liście, czy też będą i korzonki. Zobaczymy. Może w następnym odcinku. Także teraz trzeba uporządkować. Tam mam całą taczkę powyrywanych, tam mam przy grządce powyrywane zielsko. Tutaj te krzaki też do kompostownika muszą trafić. A tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wyglądają te pomidory po upieczeniu. Nie wiem, czy widać, za bardzo światła tutaj nie mam, ale tak. Skórka jest pięknie wypieczona. Wszystkie te gałązki teraz, troszeczkę musi przesypnąć, bo jest za gorące, ale gałązki wszystkie z ziołami postaram się oskuwać, tak żeby tylko zostawić miękkie listki. Wyciągnę czosnek, który powinien tak odpadać, to już tutaj z tej skórki, ała, jest za gorące. Ała. No, także powyjmuję te zioła, powyjmuję gałązki, obskubię to, co mogę, czosnek oczyszczę z tej łupiny i zblenduję. Już Wam tego nie będę pokazywała. Po zblendowaniu dosmakuję i przełożę w słoiki. Aż ślinka cieknie. Także moi drodzy, pierwszy dzień urlopu, a jutro jedziemy połazikować i też zrobię z tego film. Może nie są one takie doskonałe, jakbym chciała, ale próbuję swojej mocy na to, jak idę, maszeruję. Mój nos jest ciągle zapchany, także na tych filmach wiem, że sapię ogromnie, ale no trudno. Jeżeli chcecie chodzić, maszerować, zwiedzać okolice Kentu, to mimo tego, że jestem zasapana, to i tak uśmiech od ucha do ucha. Życzę Wam miłego dnia. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia kciuka w górę i komentarza. Będzie mi miło poczytać Wasze komentarze. Miłego dnia. Pa, pa.